był zainteresowany samochodami We'd sportowymi. be driving down the road. I jechaliśmy ulicą. Daddy, that's Tato. a Lamborghini. Lamborghini. That's a Porsche. Tato, to Porsche. That's a Jaguar. To Jaguar. So I thought, Ja pomyślałem, he's into sports cars. interesują go samochody sportowe. So I wrote a letter to all the expensive sports cars people in Hollywood. I napisałem wtedy do kilku dealerów najdroższych samochodów w Hollywood. I said, I'm a desperate daddy. Powiedziałem, jestem zdesperowanym ojcem. I'll do anything to spend time with my kids. I chciałbym wszystko poświęcić na to, by poświęcić czas mojemu dziecku. I said, my son is into sports cars. Mój syn jest zainteresowany samochodami sportowymi. I said, if I pull him out of school I kiedy skończy szkołę, on a certain date pewnego dnia and bring him to Hollywood, przyjadę z nim do Hollywood. would you take us on a test drive? Czy moglibyśmy prosić o jazdę testową? Every single car dealer wrote back, yes. Każdy z tych dealerów samochodowych odpowiedział pozytywnie. Bardzo proszę. I pulled my son out of school. Zabrałem syna ze szkoły. We drove 3 hours to Hollywood. 3 godziny zajęło nam, by dotrzeć do Hollywood. And in 3 to 4 hours, I w ciągu 3 do 4 godzin we drove over $1.5 million worth of cars. jeździliśmy samochodami warte $1,5 miliona. We had a party together. Mieliśmy niezły ubaw razem. In fact, I had more fun than he did. Chyba ja miałem więcej radości niż on sam. Do you know what that said to my son? A wiecie, co to wyraziło mojemu synowi? My daddy cares about what I care Mojemu about. tatusiowi zależy na tym, co ja lubię. I have a staff couple with me. I jest tutaj ze mną pewne małżeństwo, współpracowników. They have about a 3-year-old son. Mają 3-letniego syna. He likes cars. On lubi samochodziki. He loves little box cars. Małe samochodziki. So my wife went to the store and bought a number of them to bring them over. Więc moja żona udała się do sklepu, kilka takich matchboxów kupiła, żeby zabrać z And powrotem. each day she will give him a car and I will give him a car. Pewnego dnia, codziennie ona jeden kupowała, następnego dnia ja. Because his world is cars right now. Bo jego świat to te małe samochodziki. This morning, Dzisiaj rano, his mother said to us, jego matka dzisiaj rano powiedziała, always when our son wakes up, zawsze gdy nasz syn się budzi rano, he says, I want to go play with my cars. mówi, chce się iść bawić moimi autkami. But this morning he said, Ale dzisiaj rano powiedział, I want to go play with Grammy Dottie. ale dzisiaj chce się bawić samochodzikiem od Doti. Why? Dlaczego? Because his Grammy Dottie stepped into his world. Bo babcia Doti wkroczyła w jego świat. And now he wanted to spend time with her. I teraz on by chciał z nią spędzić czas. Step into your child's world. Chcieli wkroczyć w świat swojego dziecka. And it says to them, what's important to them is important to you. By odkryli, że to, co dla nich jest ważne, jest równie ważne i dla ciebie. That builds relationships. To buduje więzi. And then the last principle. Aż w końcu ostatnia zasada. And I want to give balance to it. I chciałbym to wszystko zrównoważyć. It's accountability. Jest to gotowość do rozliczenia. If we truly love our children, Jeżeli naprawdę kochamy nasze dzieci, then as we are building a relationship with them, to w miarę budowania więzi z nimi we will give them, now listen carefully, wtedy damy im, słuchajcie uważnie, we will give them reasonable rules, wtedy dajemy im rozsądne reguły, reasonable limits, rozsądne ograniczenia, reasonable boundaries, rozsądne granice and hold them accountable. i staramy się wprowadzić zasady gotowości do rozliczenia. It gives that child a sense of self-control, To daje mu poczucie samokontroli, of responsibility. odpowiedzialności, But also I believe this. ale także wierzę i w to. When we give our children reasonable limits and hold them accountable, Kiedy tworzymy te ograniczenia i chcemy, by byli gotowi do rozliczenia, it gives them a sense that I am loved. daje im poczucie, że jestem kochany. I really believe it's hard
I wiem, że to jest trudne. for a teenager Dla nastolatka zwłaszcza. to truly believe mom and dad love me By prawdziwie uwierzyć, że mama i tato mnie kochają, if they don't give them limits and hold them accountable. jeżeli nie dają ograniczeń, a domagają się rozliczenia. When my children were about 10 to 18, 17 years of age Kiedy moje dzieci były w wieku od 10 do 17 roku życia in school, w szkole, one of the 3 or 4 phrases I would hear from them that they would bring home from school jedno z wyrażeń, 2 czy 3, które słyszałem, które wypowiadali wracając ze szkoły, would be something like this. było coś w tym rodzaju. Daddy, Tato, Jennifer today Jennifer dzisiaj said she wished that you were her father. powiedziała, że chciałaby, żebyś ty był jej ojcem. And I would always say, why? A ja zawsze pytam, dlaczego? Illustration. Ilustracja. That Saturday, there was a big party for the school. Tej soboty było wielkie przyjęcie w szkole. And she said to her friend, I powiedziała swojej przyjaciółce, I have to be home by 11 o'clock. muszę być w domu o 11. And her friend said, A przyjaciółka why? powiedziała, dlaczego? Because my daddy told me I had to be. Bo tato powiedział, że mam być w domu o 11. And then her friend said, I wtedy przyjaciółka powiedziała, I wish he was my father. szkoda, że nie jest moim ojcem. Now notice to what she said. Ale zwróćcie uwagę, co powiedziała. Because my parents don't care when I come home. Bo moim rodzicom nie zależy na tym. Jest im obojętne, kiedy wracam do domu. Don't care. Im nie zależy. I believe reasonable limits gives a young person a sense of security. Jestem przekonany, że rozsądne ograniczenia dają poczucie bezpieczeństwa naszym But dzieciom. here's the issue. Ale oto jest zagadnienie w swej istocie. If it's not in the context of relationship, Jeżeli nie jest to umieszczone w kontekście miłości więzi, you'll have rebellion. pojawi się bunt. You will. Czyż nie? Discipline without relationships leads to rebellion. Utrzymywanie w dyscyplinie bez relacji bliskiej więzi rodzi bunt. Here were 2 problems my wife and I often would face. Ale oto 2 problemy, które często napotykaliśmy wraz z moją żoną. Did another light just go off? Kolejna żarówka się spaliła. Somebody turned that.